W lutym w Pensylwanii zazwyczaj jest chłodno i pada śnieg, ale mimo niesprzyjającej pogody miejscowi urzędnicy, przedsiębiorcy i mieszkańcy tłumnie przyszli na pewną uroczystość. 13 lutego 1846 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową w tym stanie, która połączyła Harrisburg i Pittsburgh. Kolej sprawiła, że Pensylwania zaczęła przeżywać największy w historii boom gospodarczy. Po ponad 100 latach jednak wszystko to się skończyło. W tym odcinku dowiesz się, co wspólnego ta historia ma z wyborem najpotężniejszego człowieka na świecie. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Cały świat patrzy teraz na Pensylwanię, która prawdopodobnie przesądzi o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Stan klucza, jak się określa to miejsce, to część tak zwanego pasa rdzy. Kiedyś bogaty w fabryki i huty oraz kopalnie rejon od Ohio poprzez Michigan do Pensylwanii. W latach 90. ubiegłego wieku cały ciężki przemysł w Pensylwanii ostatecznie się jednak zawalił, a ludzie stracili pracę, domy i nadzieję na to, że wrócą do dawnej świetności. Dziś to właśnie ci niezadowoleni mogą przesądzić o tym, kto stanie na czele największego na świecie mocarstwa. Jest sobota, 2 listopada 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Magdalena Skajewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, jest właśnie w Pensylwanii i z Magdą się teraz łączymy. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Jesteś w Pensylwanii, jeździsz po całym stanie. Powiedz, czy to wciąż jest kraina mlekiem i miodem płynąca, tak jak w latach 50.? Pewnie nie, w związku z tym, o czym mówiłem, że to było jednak kiedyś. A dzisiaj? Wiesz co, wystarczy rozejrzeć się tutaj. Jestem aktualnie w Johnstown, w środkowej Pensylwanii. To jest takie miasto symboliczne, jeżeli chodzi o fabryki stali. Jeszcze dobrych kilka dekad temu. Natomiast teraz jest to miasto, bym powiedziała, trochę przygnębiające, takie trochę opuszczone, trochę, zresztą widać tutaj też za mną, nie za bardzo zadbane, takie, gdzie widać, przydałyby się zdecydowanie jakieś duże inwestycje. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne miasto właśnie dla tego regionu Pensylwanii. Natomiast oczywiście, jeżeli już pojedziemy w kierunku Filadelfii czy w kierunku Pittsburgha, tam jest zupełnie inny świat i też wydaje mi się, że ludzie też żyją w zupełnie innym świecie, także jeżeli chodzi o te wybory. Pewnie nie znalazłaś tłumu robotników ze zwalnianych kopalń, którzy chodzą po ulicach, bo to trochę nie tak, prawda? Chociaż oni tam są. Tak, to jest proces zamykania kopalń i generalnie bardzo dużego pogorszenia sytuacji gospodarczej tutaj, chociażby w Johnstown. To jest proces, który trwa już bardzo, bardzo wiele lat, a nawet dekad. Te lata świetności, które kiedyś Johnstown przeżywał tutaj, są dawno za tym miastem, za mieszkańcami tego miasta i oni bardzo często czują się zapomnieni przez władze, zwłaszcza władze federalne, bo też rozmawiamy w kontekście wyborów prezydenckich. To są bardzo często osoby, które nie odbiły się jeszcze z tych problemów finansowych, które mieli w latach 2008, 2009, później oczywiście pandemia też znacząco też pogorszyła ich sytuację. To są osoby, które straciły bardzo często pracę, ponieważ miejsca ich pracy były zamykane. Teraz właściwie są jeszcze tu jakieś fabryki stali, ale jest ich bardzo niewiele. Większość tych fabryk została już zamknięta i świeci pustkami. I to są osoby, dla których nie znaleziono żadnej alternatywy i których w sposób oczywisty sytuacja się bardzo pogorszyła, a koszty życia wzrosły i dlatego też takie miasto jak Johnstown to jest miasto, w którym króluje Donald Trump.
A powiedz, skoro Pensylwania była kiedyś krainą mlekiem, miodem płynącą, była bardzo bogatym stanem, teraz jest zupełnie inaczej, to z czego teraz żyje Pensylwania albo z czego chciałaby żyć Pensylwania? Z pewnością, jeżeli pytasz o to, z czego chciałaby żyć Pensylwania, to temat, który tutaj jest na ustach bardzo wielu wyborców i też na ustach samych kandydatów, to jest fracking, czyli wydobywanie gazu metodą szczelinowania. To jest bardzo głośny temat w tej kampanii, głównie ze względu na to, że Donald Trump opowiada się zdecydowanie za tym, żeby właśnie tak wydobywać gaz, natomiast Kamala Harris w przeszłości była za wprowadzeniem zakazu w tym zakresie. Ona później zmieniła zdanie. W 2020 roku powiedziała, że nie popiera już takiego zakazu. Natomiast wyborcy konserwatywni i wyborcy Donalda Trumpa nie wierzą w te zapewnienia. Oni wolą postawić na człowieka, który od zawsze był za właśnie tą metodą, za właśnie tego typu działaniami, za właśnie tego typu rozwojem gospodarki i nie wierzą Kamali Harris, uważają, że jest niewiarygodna, ale z pewnością tutaj są bardzo duże złoża i wszyscy właściwie, którzy przyjeżdżają także tutaj do Johnstown, ale właściwie do wielu miejsc w Pensylwanii, wszyscy przedstawiciele czy to republikanów, czy demokratów mówią, że z tych złóż po prostu trzeba korzystać. To jest kontrowersyjne, ponieważ jest bardzo dużo wątpliwości klimatycznych i też mieszkańcy, zwłaszcza z zachodniej Pensylwanii, gdzie tego typu metodą wydobywa się gaz, wiedzą o tych wątpliwościach, ale oni uznają, że z racji, że jest taka możliwość, z racji, że Pensylwania ma taką możliwość i z racji, że to przyniesie dochód bezpośrednio mieszkańcom tego stanu, to te wątpliwości środowiskowe gdzieś odkładają na bok. A już za chwilę dowiesz się, jak Trump i Harris wykorzystują pas rdzy w kampanii i jak chcą zdobyć głosy klasy średniej w Pensylwanii. Przypominam, że to kolejny odcinek naszej specjalnej serii poświęconej wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, serii Kto wybiera prezydenta. Kolejne odcinki są sukcesywnie publikowane także na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas, napisz nam w komentarzu, co myślisz o wyborach, ale i też o całej naszej serii. Każdy komentarz, także ten krytyczny, jest mile widziany. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Magdalena Skajewska, korespondentka Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, wysłanniczka Polskiego Radia do tego kraju, jest właśnie w Pensylwanii. W Pensylwanii, która żyje gospodarką. Magdo, powiedz, dla ludzi z tego stanu nie ma chyba tak ważnego tematu w kampanii jak gospodarka. Dlaczego? Jaki to ma związek z ich konkretnym życiem, ta gospodarka? To jest bardzo ciekawe, ponieważ absolutnie wszyscy, bym powiedziała, w tych wyborach, z którymi rozmawiam, mówią, że gospodarka jest dla nich tematem numer jeden. Jest to związane głównie z takimi ich odczuciami, że po prostu żyje im się gorzej niż chociażby 4 lata temu. Tak bardzo często mówią zwolennicy Trumpa, że jak był Trump, to żyło nam się lepiej, rzeczy były tańsze, mogliśmy więcej kupić, mogliśmy sobie pozwolić na dużo więcej rzeczy, bez względu na to, czy chodzi o artykuły spożywcze, czy chodzi o chleb, czy chodzi o mleko, czy chodzi o benzynę na stacjach benzynowych, czy chodzi na przykład o wynajem mieszkania. Dzisiaj wielu Amerykanów ma takie poczucie, że żyje się dużo gorzej. Co ciekawe, ponad 40% Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone są w recesji, co nie jest prawdą. Natomiast takie jest poczucie w tych biedniejszych regionach, także Pensylwanii, że po prostu jest dużo gorzej niż było. I to też jest ogromne paliwo wyborcze dla Donalda Trumpa, ponieważ on obiecuje im, że odwróci tę sytuację w bardzo krótkim czasie. Usłyszałam na jednym z wieców nawet, że w ciągu 12 miesięcy będą wreszcie ze swojego kraju dumni, także jeżeli chodzi o poziom gospodarczy i sytuację gospodarczą tego kraju. Więc on im obiecuje, że będzie dużo lepiej, a
dzisiaj, jak się rozmawia z Amerykanami, bez wątpienia bardzo oczekują tego, że będzie lepiej, po prostu żyje im coraz ciężej. Innymi słowy, Donald Trump obiecuje, że będzie lepiej, że tak samo jak mówi Make America Great Again, czyli że sprawmy, żeby Ameryka znowu była wielka, tak mówi o tym, że Pensylwania znów stanie się bogata. A Kamala Harris, co im mówi? Kamala Harris także próbuje dotrzeć do tych mieszkańców Pensylwanii, ale w ogóle Stanów Zjednoczonych, którzy czują się zapomniani przez władzę. Tyle tylko, że ona dla nich jest niewiarygodna, ponieważ mówią mi, że przecież jest wiceprezydentką od 4 lat, przecież jest u władzy od 4 lat i nic nie zrobiła właśnie po to, żeby im pomóc. Więc oczywiście ona ma swoje propozycje, ona mówi o obniżce podatków, ona mówi o wsparciu dla klasy średniej, dużo też czasu poświęca kwestiom związanym z ubezpieczeniem społecznym, natomiast jakby nie wydaje mi się, żeby to jakoś masowo trafiało do mieszkańców takich miast jak chociażby Johnstown, którzy oczekują bardzo konkretnych rzeczy, oczekują tworzenia nowych miejsc pracy tutaj, u nich na miejscu. Nie tyle, bo oczywiście administracja Bidena i Harris mówi o tym, że są tworzone miejsca pracy, że gospodarka ma się coraz lepiej, że inflacja spada, ale to jakby nie ma przełożenia na takie bezpośrednie, codzienne życie Amerykanów w takich mniejszych, biedniejszych miastach. I dlatego ten przekaz wydaje mi się, że nie jest bardzo efektywny. Co ciekawe, pas rdzy, czyli ten obszar, o którym już mówiłem, między innymi Ohio, ale także Michigan, które jest też tym stanem wahającym się, czy Pensylwania, wygląda zatem na to, że właśnie w tym pasie rdzy robotnicy, przynajmniej ta część społeczeństwa, zagłosuje po prostu na Trumpa. Tak, dokładnie dlatego, że on mówi nie tylko o tym, że Ameryka będzie znowu wspaniała, prawda? On mówi o tym, że Ameryka będzie znowu krajem, w którym będzie można lepiej żyć, będzie można więcej kupować, to będzie kraj, który będzie bezpieczniejszy, to będzie kraj, w którym Amerykanie będą zdrowsi. On ma bardzo wiele takich haseł pochodnych od tego hasła MAGA, czyli Make America Great Again. On mówi Make America Healthy Again, Make America Affordable Again, Make America Safe Again. To wszystko jakby roztacza się wokół tego obrazu Ameryki, która będzie wspaniała, natomiast która teraz jest krajem, przynajmniej według tego, jak on to rysuje, krajem bardzo ponurym, krajem bardzo niebezpiecznym, krajem, w którym żyje się coraz gorzej, w którym Amerykanie nie mają na nic pieniędzy, w którym po prostu żyje się źle. On rzeczywiście na tych wiecach roztacza taką wizję Ameryki jako kraju, który jest bardzo nieprzyjazny do życia. I jak tylko dojdzie do władzy, tak przynajmniej twierdzi, no to ten trend odmieni. On też nie podaje żadnych konkretów. On być może poza cłami, o których bardzo często mówi, czasem nawet 100%, że będzie je nakładał na produkty z zewnątrz, zwłaszcza produkty chińskie, że nie będzie pozwalał, żeby amerykańskie firmy były wykupywane przez firmy zagraniczne, to tak naprawdę tych konkretów jest bardzo niewiele. Jedną z takich, wydaje mi się, ważnych też kwestii tu w Stanach było wykupienie, jeżeli już mówimy o Johnstown, czyli było wykupienie US Steel przez firmę japońską. Oczywiście Trump się temu przeciwstawił, Kamala Harris trochę tak za nim także się temu przeciwstawiła, ponieważ było to absolutnie skandaliczne dla wielu osób, że kolejne przedsiębiorstwo byłoby sprzedane koncernowi zagranicznemu. Na to też duża rzesza Amerykanów się po prostu nie zgadza. Z tego, co mówisz, i to być może będzie dobra puenta naszej rozmowy, wyłania się taki obraz, przynajmniej tej części robotniczej właśnie w Johnstown, gdzie teraz jesteś, takiego miasteczka, które jako żywo pasuje do tego obrazu pasa rdzy, że to jest taka grupa robotników, do której Donald Trump trafił, niezależnie od tego, czy z konkretami, czy on coś z tym zrobi, czy złamie obietnicę wyborczą, ale trafił ze swoimi obietnicami dlatego, że to jest taka grupa ludzi, która wreszcie czeka, aż ktoś im pomoże, która od lat nie mogła się tej pomocy doczekać i teraz właśnie czeka na kogoś, kto im pomoże.
Tak, znaczy, żeby być sprawiedliwym też wobec administracji obecnej prezydenta Bidena, to też nie jest tak, że oni nic nie robili, żeby pomóc tym biedniejszym Amerykanom, także robotnikom. Natomiast bardzo trudno z tego poziomu federalnego poczuć skutki tych wszystkich przepisów na poziomie bardzo lokalnym, na poziomie małych miast i miasteczek. Tak jak powiedziałam, mimo tego, że gospodarka amerykańska ma się całkiem nieźle, to ludzie mają zupełnie odwrotne poczucie, a przecież na podstawie właśnie emocji, na podstawie odczuć ludzie głosują. Nie na podstawie tego, co mówią przedstawiciele rządu o tym, jak jest dobrze, skoro im jest coraz gorzej, im osobiście jest coraz gorzej, bo idą do sklepu i mleko jest coraz droższe, bo chleb jest coraz droższy, bo jadą na stację benzynową i ta benzyna jest coraz droższa i oni po prostu odczuwają to w swoich portfelach, a bardzo często też przecież portfelami ludzie głosują i tak jest właśnie też tutaj. Donald Trump, choć nie mówi o konkretach, bo w tej kampanii mam wrażenie, że w ogóle się bardzo niewiele mówi o konkretach. Oczywiście każdy przedstawił jakiś swój plan na gospodarkę, ale w dużej mierze tacy przeciętni Amerykanie nie zagłębiają się w te konkrety. Dla nich nie są ważne konkrety. Dla nich ważna jest wizja, która jest przed nimi roztaczana. I wizja Donalda Trumpa to jest wizja lepszej Ameryki. To jest wizja Ameryki, która będzie inna niż teraz. A to dla nich oznacza, że po prostu będą mogli lepiej żyć i więcej kupić. Kamala Harris też próbuje w jakiś stopniu zachęcać klasę średnią, też pracowników fizycznych, właśnie takich biedniejszych tutaj rejonów Stanów Zjednoczonych. Ona też mówi, że jest za pracownikami, za nią też zresztą stoją wszystkie związki zawodowe, większe związki zawodowe w kraju, czym też się bardzo często szczyci. Ale co ciekawe, wyborcy z takich mniejszych miast, którzy kiedyś głosowali na demokratów, ponieważ uważali, że to jest właśnie ta partia prozwiązkowa, to jest ta partia, która jest która będzie walczyła o ich prawa. Tak teraz oni się już właściwie od 2016 roku odwrócili od demokratów i właśnie w Trumpie widzą swojego wybawiciela, widzą tego, który będzie walczył o ich prawa i polepszy ich sytuację gospodarczą. Magdalena Skajewska, prosto z miasteczka Johnstown w Pensylwanii, jednego z tych miast, które można śmiało nazwać przykładem właśnie miasta w pasie rdzy, czyli w tym obszarze od Ohio do Pensylwanii, obszarze, który kiedyś był bogaty, uprzemysłowiony, a kiedy kopalnie, fabryki, huty zaczęto zamykać, to ten obszar podupadł. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję i przypominam, że to jest specjalna seria podcastu Świat poświęcona wyborom prezydenckim. Kto wybiera prezydenta? Całą tę serię możecie znaleźć na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube, ale także oczywiście na platformie podcastowej Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl, jak również na Spotify. Komentujcie, lajkujcie, mówcie o nas swoim znajomym i koniecznie bądźcie z nami w tych następnych odcinkach, bo mamy jeszcze kilka ważnych rzeczy, o których chcemy Wam powiedzieć w tym właśnie specjalnym cyklu. Wojciech Cegielski, do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.